Teraz proszę o wygłoszenie referatu profesora Marka Czachorowskiego, który zaproponował temat personalistyczny wkład Karola Wojtyły do neotomistycznej etyki. Zapraszam. Szanowni Państwo, drodzy organizatorzy, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem prosto ze szkoły Karola Wojtyły. Na początku pamiętnego października zapisałem się na jego seminarium, ale już do Krakowa nie dojechaliśmy. Całe życie jednak się jego etyką zajmuję. To w ramach autoprezentacji. Będę zajmował się poglądami tylko Karola Wojtyły, nie Jana Pawła II, no bo po wyborze na papieża już się nie zajmował nauką, ale pasterzowaniem Kościołowi, chociaż także wtedy wypowiadał się na tematy uprawiania nauki, w tym także filozofii i etyki. Pamiętamy encyklikę Veritatis Splendor czy Fides et Ratio. Ale zawężam obszar moich badań tylko do tego czasu, kiedy zajmował się także nauką. Kierował, pamiętamy, katedrą etyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tytuł sesji, wprawdzie konferencji, kongresu jest antropologiczny, ale ja się skupię na zagadnieniach etyki Wojtyły. Biorę zatem w nawias, czy jak wyrażał się Wojtyła w osobie i czynie, biorę w nawias problematykę antropologiczną, ale z racji istotnego związku pomiędzy antropologią i etyką. Antropologia jest przekładalna na etykę i twierdzenia etyki są w pewien sposób przekładalne na twierdzenia antropologiczne. Więc skupię się tylko i wyłącznie na dziele antropologicznym Karola Wojtyły. W tytule naszej konferencji, kongresu jest także akcent położony na ewolucję stanowiska Karola Wojtyły. Różnie można to słowo rozumieć, ewolucja, jest to jakiś rozwój, ale nie w znaczeniu zmiany poglądów. Czegoś takiego w dziele Karola Wojtyły nie widzimy. Nie ma jakiegoś etapu, który później zakwestionował, odrzucił. Mamy rozwój jego poglądów. Coraz to nowe problemy pojawiały się na jego warsztacie etycznym i przy tych nowych problemach pewne nowe elementy ujęcia osoby ludzkiej się pojawiały. I wreszcie skupię się na tym, co nazywa się pozycją personalistyczną. Oczywiście różnie ten personalizm także etyczny jest rozumiany. Wczoraj też słyszeliśmy tutaj o rozmaitych wersjach personalizmu etycznego. W ogóle słowo personalizm znika dzisiaj z debaty etycznej. Dosyć powszechnie zaczyna się dzielić stanowiska etyczne na teleologiczne, deontologiczne, no i doklejono do tego etykę cnót. Nikt tego oczywiście nie potrafi zrozumieć. Kryterium tego podziału, porządkowania nie jest w ogóle czytelne. Do niedawna natomiast w naszych środowiskach Karola Wojtyły, dzielono stanowiska etyczne właśnie na personalistyczne i antypersonalistyczne. Personalistyczne to te, które traktują istotę moralności jako związaną z osobową pozycją ludzkiego bytu, a pozycje antypersonalistyczne to są te, które traktują osobę ludzką tak, jak gdyby była rzeczą, nadawała się do tylko instrumentalnego traktowania. Stawiam tezę, że od początku jego twórczości naukowej mamy do czynienia z
z tym, co nazywamy personalizmem etycznym. Tyle tylko, że ta teza personalizmu ulega w ciągu lat pracy pewnemu uzupełnieniu. Pojawiają się nowe elementy. Najpierw na pierwszym etapie w pracy habilitacyjnej i wiele, wiele lat później akcent jest położony na sprawczości osoby. Żeby być osobą, to trzeba być sprawcą, czyli świadomą swojego przyczynowania, przyczyną działania. I pokazuje, że w etyce Schellera sprawczości osoby nie jest. Osoba jest bytem popychanym w tym czy innym kierunku przez siły, nad którymi ona nie panuje i nawet nie powinna panować. Ten personalizm Schellera w jednym miejscu Wojtyła określa w pracy habilitacyjnej jako taki transpersonalizm, byśmy dzisiaj powiedzieli, traktuje wartości etyczne jako wartości jakby powyżej bytu ludzkiego. Natomiast na późniejszych etapach swojej twórczości Karol Wojtyła dodaje nowe elementy do tego swojego personalizmu i na koniec mojego wystąpienia taki jeden nowy szczegół z ostatniego etapu jego twórczości pokażę. I wreszcie zgodnie z porządną metodologią najpierw umieszczę poglądy Karola Wojtyły w pewnej perspektywie historycznej. Pamiętamy, że istotnym elementem cnoty roztropności jest pamięć. Bez pamięci, bez rozumienia tego, co było wcześniej, nie rozumiemy tego, co jest teraz. Więc nie sposób rozumieć dzieła etycznego Karola Wojtyły, jeśli nie rozumiemy dziejów etyki. Zdaniem Wojtyły nowożytna etyka etyką po prostu nie jest. Przyjęte założenia epistemologiczne, to co nazywa on rozerwaniem doświadczenia i rozumienia, można to inaczej wypowiedzieć, klasyczna etyka, klasyczna antropologia filozoficzna łączy kontakt zmysłowy z rzeczywistością, z rozumieniem tej rzeczywistości. Nie da się rozdzielić w przypadku ludzkiego bytu poznania intelektualnego od poznania zmysłowego. Intelektualnie, pojęciowo da się oczywiście tak zrobić, natomiast człowiek jako istota cielesno-duchowa poznaje treści intelektualne, treści umysłowe przy pomocy aparatu zmysłowego. I z tych danych zmysłowych, z tego co widzialne, słyszalne, dotykalne, wydobywamy treści konieczne i ogólne. Zdaniem Wojtyły cała nowożytność ma problem z rozumieniem człowieka, albo sprowadza człowieka do zwierzęcia, wtedy poznanie umysłowe, poznanie intelektualne jest tylko jakąś odmianą poznania zmysłowego, albo też traktuje człowieka jako byt duchowy, przyjmuje to, co nazywa Swierzawski, Wojtyła angelizmem. Człowiek jest jakimś bytem wyłącznie duchowym, więc jest możliwość poznania intelektualnego bez tego fundamentu poznania zmysłowego. Zdaniem Wojtyły to założenie epistemologiczne nowożytności uniemożliwia tej epoce zbudowania etyki. Bo na jaką etykę można zbudować na poznaniu wyłącznie zmysłowym? To, co nazywamy utylitaryzmem. Dzisiaj nazywamy utylitaryzmem etycznym, czy też precyzyjnie mówiąc hedonizmem etycznym, redukującym dobro moralne do dobra zmysłowego. Albo też druga wersja nowożytnej etyki, na przykład etyka Kanta, pokantowska, trafnie zauważając, że nie da się sprowadzić dobra moralnego do przyjemności, a zła moralnego do przykrości, traktuje
określanie, co jest dobrem, co jest złem moralnym, jako coś oderwanego od odczytania tej zmysłowej, konkretnej rzeczywistości. Więc troszkę dłużej powiedziałem na ten temat, ale widzę młodzież studencką, no to może takie ABC to trzeba czasami też przypomnieć. Więc wczoraj mieliśmy też nawet spór właśnie, czy ta etyka Schellera to jest etyka. Według Wojtyły nie jest. To wielokrotnie podkreśla, że mamy tutaj do czynienia z opisem przeżyć moralnych, a nie do czynienia z analizą realnego dobra i zła moralnego. Więc również pod adresem Schellera stawiał Wojtyła mocną tezę, że to naprawdę etyką nie jest. Podobnie utylitaryzm etyczny według Wojtyły, zajrzyjmy na przykład do ostatniego dzieła etycznego, czyli Człowiek w polu odpowiedzialności. Mamy tutaj tezę, że na gruncie utylitaryzmu etycznego, czyli precyzyjnie mówiąc hedonizmu etycznego, etyka jest niepotrzebna. No bo jak zredukujemy dobro i zło moralne do przyjemności, przykrości, no to wypowiedzą się lepiej niż etycy, psychologowie i inni specjaliści od tych rozmaitych przyjemnych i przykrych przeżyć. Więc żeby rozumieć etykę Wojtyły, to troszkę dłużej o tym mówię, no, trzeba koniecznie zajrzeć do przeszłości. Historia jest nauczycielką także porządnego myślenia etycznego, więc biorę na warsztat etykę Tomasza z Akwinu i pokażę, w jakiej relacji ta etyka personalistyczna Karola Wojtyły pozostaje do tej etyki Tomasza z Akwinu. Ale w tytule mojego wystąpienia nie ma tutaj tego tytułu. Przypomnę, personalistyczny wkład Karola Wojtyły do etyki neotomistycznej, więc jeszcze ten temat jest zawężony, pokazuje różnicę odczytania etyki Tomasza przez Wojtyłę w stosunku do tej tradycji neotomistycznej. Tym pojęciem niektórzy nie chcą się posługiwać. Neotomizm według ojca Krąbca na przykład nie jest poprawnym określeniem, no ale mamy od encykliki Leona XIII pod koniec XIX wieku, mamy ożywienie tomizmu i ten nowy etap filozofii tomistycznej, etyki tomistycznej nazywa się neotomizmem. Oto wyjaśnienie tematu mojego wystąpienia. Niekiedy ustawienie tego rusztowania trwa dłużej niż budowla, ale bez rusztowania nie da się obejść. Żeby wesprzeć tezę Wojtyły, no brzmiącą być może bardzo mocno w uszach niektórych, no to przypomnę, że MacIntyre, który pod koniec swojego życia, na tym ostatnim przynajmniej etapie w swojej twórczości został tomistą, wcześniej w swoim słynnym podręczniku do etyki, historii etyki krótkiej, to Tomaszowi z Akwinu nie poświęcił większej uwagi, tam parę zdań, czy pół strony, czy strona w porównaniu do Hegla i innych, no to Tomasz jakoś nie został przez niego zauważony, natomiast nawrócił się nie tylko na katolicyzm, ale został tomistą. W ostatnich swoich pracach pokazuje 3 różne tradycje etyczne, więc nie mamy dzisiaj do czynienia z jakąś jedną etyką i możemy tak sobie, prawda, mówić o etyce i wszyscy wiedzą, o co chodzi, tylko mamy do czynienia dzisiaj, tak jak twierdzi Wojtyła, z różnymi typami refleksji etycznej i trzeba je od siebie odróżnić. Ale żeby nie było jakichś tutaj żalów, sam Wojtyła zauważał pewne korzyści uprawiania tej etyki nowożytnej. Ta etyka nowożytna coś też wartościowego nam w etyce powiedziała i o tym później wspomnę. Więc nie ma czasów nieudanych, że tak powiem zmarnowanych, że bez sensu ta cała nowożytność, ona także na błędach cudzych i własnych można się nauczyć. 2 etapy mojego krótkiego już rozważania. Po pierwsze,
No nieraz zamiast uczyć się etyki Tomasza z Akwinu, to my się uczymy komentarzy do tej etyki Tomasza z Akwinu. Zaglądałem do jednego z amerykańskich autorów, który analizuje to, czego uczono się po wojnie, II wojnie światowej na tych rzymskich uczelniach, czego uczyli się ci teologowie, moraliści, z którymi miał problem Jan Paweł II, co widzimy w encyklice Veritatis Splendor, więc zamiast czytać teksty świętego Tomasza z Akwinu, czytano rozmaite podręczniki do etyki tomistycznej. W ogóle nie już zapomniałem, jak się ten jezuita nazywa. On się właśnie z takich komentarzy uczył. Więc mamy dzisiaj rozmaite interpretacje tej etyki Tomasza z Akwinu. Twierdził tutaj nasi cudzoziemcy to nie znają, ale w Polsce to każdy o ojcu Ślipko to musiał słyszeć, jak się, nie da się nie słyszeć, wybitny uczeń świętego Tomasza z Akwinu, który twierdził, że każdy tomista ma zupełnie inny obraz etyki tomistycznej. Nawet taką wojenkę czy wojnę z ojcem Jackiem, Feliksem Bednarskim, ojciec Ślipko, jezuita, prowadził. Więc mamy rozmaite odczytania tej etyki Tomasza z Akwinu. Dzisiaj modna jest taka wersja interpretacji w kluczu etyki cnót. Nawet w Polsce już taka moda zapanowała. Dajmy sobie spokój z określaniem jakichś ogólnie ważnych norm moralnych. Skupmy się na cnotach i wadach i będzie można jakąś praktykę duszpasterską na tym oprzeć. Każdemu da się wytłumaczyć, że trzeba być roztropnym, sprawiedliwym, umiarkowanym, mężnym i już wszystko będzie dobrze. Nie ma czasu, żeby z tym odczytaniem się tutaj zmierzyć. Wspomniałem, że ożywienie myśli Tomasza z Akwinu nastąpiło mocą decyzji administracyjnej, więc pojawiła się cała fala specjalistów od świętego Tomasza z Akwinu i nawet McIntyre ubolewa w swojej książce, że jest zbyt wielu tomistów. Taki tytuł jednego z rozdziałów, zbyt wielu tomistów. Gilson ostrzega przed naiwnością w odczytywaniu świętego Tomasza z Akwinu w jednej ze swoich prac Gilson zwraca uwagę, że trzeba wydobyć ze szczegółowych tez Tomasza z Akwinu koncepcję etyki, którą się posługiwał. Ta koncepcja jakby według Gilsona nie leży na wierzchu. Więc dlatego mamy bardzo różne interpretacje tej etyki. Pierwsza interpretacja to taka podręcznikowa, nazywana podręcznikową, przygotowana na użytek formacji duchowieństwa. Nie wytrzymuje konfrontacji z tym, co znajdujemy u świętego Tomasza z Akwinu. Patrzę z przerażeniem na zegarek i muszę to wszystko w takim razie streścić. No więc, proszę Państwa, mamy wrażenie, że ten Tomasz to ciągle był żywy i tylko, prawda, studiowali wszyscy świętego Tomasza z Akwinu. W 1922 roku ojciec Jacek Woroniecki, słynny, Polacy wszyscy też znają, słynny dominikanin, twierdził, że owszem, nastąpiło ożywienie filozofii Tomasza z Akwinu, ale do tej pory, czyli w 1922 roku, nie ma jeszcze porządnej etyki tomistycznej, nie ma ożywienia w dziedzinie etyki tomistycznej. Zdanie ojca Jacka Woronieckiego, tragedia nowożytności, cofanie się chrześcijaństwa w Europie w epoce nowożytnej jest konsekwencją zaniedbania porządnej refleksji etycznej. Wyrzucono świętego Tomasza z Akwinu
z Paryża. Jego wykładów, pisze McIntyre, musiała bronić policja paryska. Sam Ludwik IX musiał interweniować, żeby stanowisko świętego Tomasza zostało przez niego objęte. Był jakiś problem. Ktoś nie chciał tej etyki Tomasza z Akwinu. Po wygnaniu Tomasza z Akwinu w Paryżu i w całej Europie zapanowała etyka Dunsa Scotta i następnie Wilhelma Ockhama. Pisze Konstanty Michalski, wybitny znawca późnego średniowiecza, że w XIV wieku czołową filozofią, czołową także etyką jest etyka nominalistyczna Jana Buridana. Więc po świętym Tomaszu z Akwinu mamy katastrofę w dziedzinie etyki, no bo można wiedzieć, co należy czynić, czego nie należy czynić, nie należy kraść, zabijać i tak dalej, ale jeśli nie wiemy dobrze dlaczego, no to cóż po takiej wiedzy, że po takim katalogu tego, co wolno i tego, co nie wolno. Według Jacka Woronieckiego miejsce porządnej etyki, która podaje uzasadnienia norm moralnych, zajęła kazuistyka skupiająca się na katalogach tego, co wolno i tego, co nie wolno. I zniszczenie katolickiej Francji, zakończone, jak wiemy, krwawą rewolucją francuską, było według ojca Woronieckiego konsekwencją wyrugowania porządnej etyki Tomasza z Akwinu. Więc w 22 roku jeszcze nie tego powrotu do etyki Wojtyły według Woronieckiego nie było. Traktujmy tego autora poważnie. Karol Wojtyła tutaj w Krakowie, podczas jakiejś sesji poświęconej życiu ojca Jacka Woronieckiego powiedział, że jego dzieło jest najwybitniejsze w dziedzinie etyki we współczesnym świecie. Gdyby jego etyka katolicka, etyka wychowawcza była napisana po francusku, angielsku, czy niemiecku, czy w jakimś innym niepolskim języku, to byłaby dziełem lepszym w stosunku do tego, co mamy w okresie powojennym. Więc traktował Wojtyła etykę ojca Jacka Woronieckiego poważnie. Już kończę. I teraz, jak sam Wojtyła rozumiał tę etykę Tomasza z Akwinu? Jego zdaniem dzieło Tomasza z Akwinu wybitne jest dziełem czasu swego. To cytat z pracy Karola Wojtyły, etyka personalist-tomistyczny, przepraszam. Jest to dzieło czasu swego, to komplement oczywiście. Każdy z nas powinien być dostosowany do tego tu i teraz. Ale no właśnie z tego powodu wymaga to dzieło pewnego rozwinięcia. I Karol Wojtyła pokazał kilka tez, które powinny być w dziele Tomasza z Akwinu zmodyfikowane czy rozwinięte. Po pierwsze, należy zmodyfikować teleologiczny punkt wyjścia etyki, czyli utożsamienie w punkcie wyjścia etyki dobra moralnego ze szczęściodajnością czynu. Kilkukrotnie Wojtyła na to zwracał uwagę, między innymi w takiej pracy poświęconej relacji etyki do teologii moralnej. Twierdził, że starożytni etycy połączyli ze sobą dwa różne zagadnienia. One się ze sobą łączą, ale są to różne zagadnienia. Zagadnienie szczęścia i zagadnienie moralnej wartości czynu. Trzeba według Wojtyły te dwa zagadnienia od siebie oddzielić, mimo że jest jakaś istotna relacja między moralnością czynu i jego szczęściodajnością. Jeden z wykładów lubelskich poświęcony jest temu zagadnieniu. Tam możemy sobie na ten temat doczytać. Więc te dwa zagadnienia trzeba rozdzielić, ponieważ wiele interpretacji etyki Tomasza z Akwinu przypisuje mu pogląd, który nazywamy eudaimonizmem etycznym,
pogląd, który sprowadza moralność czynu do szczęściodajności czynu. Przy czym Wojtyła nie wykluczał, że analiza relacji moralności czynu do szczęściodajności czynu pojawi się w etyce, ale nie w punkcie wyjścia. Nie na gruncie doświadczenia moralnego nie ujawnia się ten związek. Trzeba pewnej refleksji, żeby te dwa zagadnienia połączyć. Druga sprawa. Wojtyła kilkakrotnie wyjaśniał, że te zarzuty, że etyka Tomasza z Akwinu nie jest oparta na doświadczeniu, są bezpodstawne. Trzeba, pisał Wojtyła, odróżnić aprioryzm w moralności i aprioryzm w etyce, koncepcji etyki. Chociaż na przykład Immanuel Kant przedstawił koncepcję etyki, która zrywa związek określania dobra moralnego z doświadczeniem, no to opiera się w punkcie wyjścia tego modelu etyki na doświadczeniu moralności. Doświadczeniu, które pokazuje, że nie można sprowadzić dobra moralnego do przyjemności. Więc to jest nieporozumienie. Taka interpretacja etyki Tomasza, że to jest etyka nieoparta na doświadczeniu, jest bezpodstawna. Ta etyka arystotelesowsko-tomistyczna jest jak najbardziej oparta na doświadczeniu. No same założenia epistemologiczne tej koncepcji filozofii pokazują, że musi praca intelektualna naszego intelektu być oparta na tym bezpośrednim kontakcie z tym, co konkretne, doświadczalne. I wreszcie, tu wielokrotnie o tym była mowa, postulował Karol Wojtyła uwzględnienie tej nowożytnej perspektywy filozofii świadomości. Postulował, żeby w ramach realizmu filozoficznego badać także ludzkie przeżycia, no bo to jest element naszego doświadczenia samego siebie i doświadczenia moralności. Ale wiele na ten temat było wczoraj i dzisiaj także to pomijam. Ostrzegam tylko przed określeniem fenomenologia, ponieważ w pierwszej swojej pracy habilitacyjnej, owszem, Karol Wojtyła mówił często tutaj o fenomenologii, z której należy korzystać, ale chodziło mu o wersję filozofii świadomości. Fenomenologia to wersja filozofii świadomości. Chodzi o to, że należy w etyce badać przeżycie. No i wreszcie, już kończę, postulował, jak to widzimy w książce Miłość, Odpowiedzialność, wprowadzenie miłości do miłości. Kiedy czytamy jeden ze wstępów do kolejnego wydania Miłości, Odpowiedzialności, no to mowa krytycznie o pewnej tradycji etycznej, która rozdziela problematykę cnót teologalnych, czyli wiary, nadziei i miłości, to są cnoty teologalne i nimi się teologia ma zajmować, a etyka ma się zajmować resztą, czyli cnotami moralnymi, roztropnością, sprawiedliwością, umiarkowaniem, męstwem. To jest błąd. I to widzimy na przykład właśnie w dziedzinie życia małżeńskiego. Tutaj chodzi o realizację jak najbardziej miłości osoby, ale jakże ma to zwykły śmiertelnik rozumieć, skoro ta miłość to jest coś, co, tak powiem, czytelne jest w świetle objawienia i tylko taką treść przypisuje się cnocie miłości. Więc twierdził Wojtyła w kilku miejscach, że jest filozoficzny sens tej miłości, o którą chodzi w każdej dziedzinie naszego życia, również na tych wykładach. Przecież nie o coś innego nam tutaj chodzi, tylko o to, co nazywa się miłością. Więc to był postulat odnośnie do tej klasycznej aretologii etycznej. Także zdaniem Jacka Woronieckiego po Tomaszu z Akwinu ani słowa nie powiedziano nowego, czy nic twórczego nie powiedziano w ciągu tylu stuleci na temat aretologii etycznej. Stąd też te dziwne dzisiaj mamy zdania o tej etyce cnót, no bo to było zagadnienie zaniedbane,
to przepytać ludzi z tych wad głównych, to zazwyczaj zamiast próżności pierwszej wady głównej, to zaraz pychę tutaj się wstawia. Ubolewał nad tym ojciec Jacek Woroniecki. Także zdaniem Wojtyły trzeba przebudować personalistycznie aretologię etyczną. Wczoraj też tu pamiętam, tylko ktoś też na ten temat zwrócił uwagę. No i już ten cukierek, czy jakby tam deser taki, który obiecałem na samym początku, w ostatnich swoich pracach Karol Wojtyła skupiał uwagę na jeszcze jednym wymiarze osoby ludzkiej, który nazywał komunijnym. Nie wystarczy według Wojtyły mówić o osobie jako bycie społecznym, to za mało. Człowiek z bytem komunijnym, czyli uczestniczący nie tylko w człowieczeństwie drugiego człowieka, tylko w jego, no właśnie, niepowtarzalnym ja, w jego osobności. I twierdził w takim mało znanym artykule, prawie wszystkie teksty Wojtyły to są gdzieś ukryte jeszcze. Mamy nadzieję, że tu nam wreszcie Kraków to dzieło Karola Wojtyły przedstawi. Więc stwierdził w dyskusji z ojcem Meissnerem, słynnym benedyktynem, Karol Wojtyła, że pojęcie daru osoby dla osoby jest w ogóle kluczem do etyki. Myśmy tu po kolacji zastanawiali, co z tą resztą tego wspaniałego posiłku należy zrobić, bo przecież ludzie się nad tym napracowali, to jest dar osoby dla osoby. No więc coś takiego miał na myśli Karol Wojtyła, tego już nie rozwinął i cytuję: dar z siebie stanowi jakby syntetyczny wyraz ludzkiej moralności. I można ten syntetyczny wyraz poddać z kolei analizie. I wtedy by się okazało, że to jest klucz do etyki. Wtedy by się okazało, znów cytuję, jak ów dar osoby jest niweczony i udaremniany przez poszczególne wady i grzechy człowieka. Byłoby to nowe, może bardziej personalistyczne ujęcie całej aretologii etycznej. Tego już Karol Wojtyła nie rozwinął. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że następne pokolenie tę rzecz rozwinie.